Pozdrawiam. Cześć, witam Was na moim kanale Diablo Vortex. W sezonie 5 gry Diablo 4 Piekielnych Hordach gram czarodziejką. W tym filmie chcę Wam przedstawić budowę czarodziejka zamarznięta kula. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na film. Co osiągnąłem tą budową? Wszyscy bossowie świata na poziomie 100 zostali pokonani. Jeżeli chodzi o bossów na poziomie 200, pokonałem Grigora oraz Duriela na poziomie 200. Jak na razie ukończyłem Piekielne Hordy o randze 6 oraz Podziemia Koszmarów o randze 100. Moją główną umiejętnością zadającą obrażenia to jest zamarznięta kula i cała budowa opiera się na tej głównej umiejętności. Zamarznięta kula zadaje obrażenia od lodu, wyziębia wrogów i ich odsłania. Wrogowie odsłonięci otrzymują obrażenia zwiększone o 20%, natomiast wrogowie wyziębieni są to wrogowie z ograniczoną kontrolą i mają zmniejszoną szybkość ruchu. Z umiejętności defensywnych używam umiejętności Pancerz Lodu. Pancerz Lodu zapewnia mi barierę, regenerację many oraz gdy zużyję 50 punktów many, jego czas jest skracany o 1 sekundę za każdym razem. Moją drugą umiejętnością defensywną jest teleportacja. Jest to umiejętność, która należy również do umiejętności porażenia i mobilności. Przemieniam się w błyskawicę, zyskuję nieustępliwość i przy tym zadaję określoną ilość obrażeń. Po użyciu teleportacji zyskuję premię do szybkości ruchu na 3 sekundy oraz premię 30% do redukcji obrażeń na 4 sekundy. Moją umiejętnością specjalną są niestabilne prądy. Za każdym razem, gdy używam umiejętności porażenia, towarzyszy jej inna losowa umiejętność główna, czyli może to być zamarznięta kula, umiejętność przyzywania, mistrzostwa lub porażenia. W momencie, gdy ta umiejętność specjalna niestabilne prądy jest aktywna, otrzymuję premię do szybkości ataku. Gdy niestabilne prądy są aktywne, pulsuję roziskrzoną energią bez ponoszenia kosztów. Moją następną umiejętnością są lodowe ostrza. Przywoływane są lodowe ostrza, które zadają obrażenia niefizyczne od lodu oraz odsłaniają wrogów na 2 sekundy. I na koniec 20% równowartości redukcji czasu odnowienia wzmocnionych lodowych ostrzy obejmuje moje pozostałe umiejętności. Moją ostatnią umiejętnością, którą umieściłem na pasku umiejętności, jest Włócznia Błyskawic. Jest to umiejętność, która należy do umiejętności przyzywania, czyli przyzywam Włócznię Błyskawic, która zadaje obrażenia niefizyczne oraz trafienia krytyczne tej umiejętności odsłaniają mi wrogów na 3 sekundy. Dzięki użyciu tej Włóczni Błyskawic wzrasta moja szansa na trafienie krytyczne oraz wszystkie trafienia krytyczne Włócznią Błyskawic ogłuszają wrogów na 2 sekundy, czyli ograniczają ich kontrolę. Teraz przejdę do statystyk. Dla czarodziejki czy czarodzieja najważniejsza jest inteligencja. Ja mam 1504 punkty inteligencji. Zwiększa ona obrażenia od umiejętności oraz zwiększa odporność na wszystkie żywioły. Moja moc ataku to jest 13131, pancerz 9543, nie musi być więcej, dlatego że niezbędny pancerz jest o wartości 9230. Moje zdrowie 20241. Jeżeli chodzi o moje odporności, wszystkie zostały wymaksowane. Obrażenia od trafień krytycznych na poziomie 944,7. Szansa na trafienie krytyczne jest jeszcze zbyt niska, bo tylko 31,3%. Oraz obrażenia zadawane odsłoniętym celom na poziomie
306,7%. Premia do obrażeń zadawanych wrogom o ograniczonej kontroli też jest tutaj ważna, dlatego że ta budowa też opiera się na wykorzystywaniu ograniczenia kontroli wrogów. Jest tutaj na poziomie 115,8%. Teraz przechodzę do ekwipunku, jaki mam w tym momencie. Ten ekwipunek będzie oczywiście się zmieniał. Mam bardzo mało przedmiotów z potężnymi afiksami, także na pewno pojawi się jeszcze aktualizacja do tej budowy. To jest starożytny, legendarny hełm. Afiksy umieszczone na tym hełmie dają mi dodatkowe punkty do inteligencji, maksymalnego zdrowia, dodatkowe procenty do odporności oraz dzięki hartowaniu uzyskałem afiks dający mi szansę na pojawienie się hydry. Hełm naznaczyłem czarowładczym aspektem. Jest to aspekt, który zapewnia mi premię do redukcji obrażeń. Następny element mojego wyposażenia to jest starożytny unikatowy napierśnik, który mi daje dodatkowe punkty do inteligencji oraz dodatkowe punkty do umiejętności pasywnych na drzewku umiejętności takich jak krucha potęga, +3 do zestrojenia żywiołów oraz +4 do porażającego zderzenia. Aspekt, kiedy skorzystam z teleportacji, czyli mojej umiejętności defensywnej, pobliscy wrogowie zostaną do mnie przyciągnięci i ogłuszeni. Starożytne, legendarne rękawice, dodatkowa inteligencja, bardzo ważny afiks do szybkości ataku i do szansy na trafienie krytyczne. Dzięki hartowaniu uzyskałem afiksy dające mi dodatkowe procenty do obrażeń od trafień krytycznych oraz afiks opierający się na szczęśliwym trafie, który daje mi szansę na pojawienie się lodowych ostrzy. Rękawice zostały naznaczone aspektem zamarzniętych orbit, czyli moja umiejętność główna zamarznięta kula wybucha u celu dodatkowo 2 razy i zadaje 55% swoich obrażeń. To są starożytne, legendarne spodnie, afiksy dające dodatkowe punkty do inteligencji, maksymalnego zdrowia i tutaj mam procenty do otrzymywanego leczenia. Afiksy, jakie uzyskałem dzięki hartowaniu, to afiks dający mi dodatkowe procenty do całkowitego pancerza oraz afiks oparty na szczęśliwym trafie, maksymalnie 13,5% szans na unieruchomienie wroga przez 2 sekundy, czyli na ograniczenie jego kontroli. Spodnie zostały naznaczone nieumarłym aspektem, czyli gdy używam umiejętności, odzyskuję 1,7% mojego zdrowia. Gdy mam mniej niż 50% zdrowia, ta premia jest podwojona. Kamienie, jakie używam w spodniach, na pierśniku i w hełmie, to są rubiny dające mi dodatkowe procenty do zdrowia. Teraz buty, starożytne, legendarne buty, dodatkowe procenty do inteligencji. Tutaj jest potężny afiks dający mi dodatkowe punkty do pancerza, afiks do szybkości ruchu oraz afiksy uzyskane dzięki hartowaniu do szybkości ruchu oraz do szansy na szczęśliwy traf do pojawienia się lodowych ostrzy. Buty zostały naznaczone aspektem wstrząsających ciosów, aspekt oparty na szczęśliwym trafie, czyli zadając obrażenia wrogom mamy maksymalnie 20% szans na ich oszołomienie oraz zadajemy obrażenia zwiększone o 20% razy ogłuszonym wrogom. Ogłuszenie wrogów uzyskujemy dzięki użyciu włóczni błyskawic. Moja broń, starożytna, legendarna różdżka, potężny afiks dający dodatkowe punkty do inteligencji, następne afiksy do maksymalnego zdrowia, do obrażeń od trafień krytycznych. Tutaj bardzo ważny afiks dla tej budowy uzyskany dzięki hartowaniu, szansa na dwukrotne wystrzelenie pocisków zamarznięta kula, czyli szansa na to, że nasza główna umiejętność wystrzeli tą zamarzniętą kulę dwukrotnie. Oraz ostatni afiks uzyskane dzięki hartowaniu, dodatkowe procenty do obrażeń od trafień krytycznych. Różdżkę naznaczyłem aspektem pyszałkowatym, kiedy mam aktywną barierę, a barierę mam aktywną dzięki użyciu pancerza lodu, zadaje obrażenia zwiększone o 25% razy. Kamień, szmaragd plus 25% obrażeń trafień krytycznych. Starożytny, legendarny fokus, afiksy do inteligencji, potężny afiks do maksymalnego zdrowia, dodatkowe procenty do szansy na trafienie krytyczne i tutaj afiks
uzyskane dzięki hartowaniu. Bardzo ważny, dodatkowa szansa na dwukrotne wystrzelenie pocisku w zamarznięta kula. Dodatkowe procenty do obrażeń od trafień krytycznych. Fokus naznaczyłem aspektem kontroli, czyli zadaję obrażenia zwiększone o 34% razy unieruchomionym, ogłuszonym lub zamrożonym wrogom. Kamień, szmaragd plus dodatkowe procenty do obrażeń trafień krytycznych. Teraz przejdę do najważniejszego elementu przedmiotu tej budowy, czyli do amuletu. To jest pęknięte zimowe szkło. Ten starożytny unikatowy amulet możecie otrzymać od Lorda Zira. Afiksy na tym amulecie to są dodatkowe obrażenia niefizyczne, dodatkowa szansa na dwukrotne wystrzelenie pocisków, zamarznięta kula, czasy odnowienia umiejętności przyzywania są skrócone o 0,4 sekundy, gdy zamarznięta kula wybucha. Otrzymujemy również plus 4 do mistrzostwa przyzywania. I aspekt po wybuchu zamarzniętej kuli mamy 61% szans na przyzwanie losowego bytu, czyli na przyzwanie włóczni błyskawic, lodowego ostrza lub hydry. I szczęśliwy traf. Moje przyzwane byty mają do 84% szans na rzucenie zamarzniętej kuli w kierunku pobliskich wrogów, czyli jeszcze więcej zamarzniętych kul rzucanych we wroga. Starożytny unikatowy pierścień, pierścień zdobyty u Warszana, obrączka Tarraszy, afiksy, dodatkowe procenty do szansy na szczęśliwy traf, obrażenia niefizyczne, do redukcji czasu odnowienia oraz plus 4 do potężny znak ochronny, czyli do pasywnej mocy. Aspekt za każdy typ zadawanych obrażeń od żywiołów, czyli za lód, ogień czy błyskawice zyskujemy 17% razy premii do obrażeń na 4 sekundy. Maksymalna premia wynosi 68% razy. Starożytny legendarny pierścień, afiksy do inteligencji, bardzo ważny afiks do szybkości ataku, dodatkowe procenty do obrażeń trafień krytycznych. Dzięki hartowaniu redukcja czasu odnowienia tej mojej mocy specjalnej, niestabilne prądy i dodatkowe obrażenia od trafień krytycznych. Pierścień naznaczyłem przyspieszającym aspektem, czyli trafienia krytyczne umiejętnościami głównymi zwiększają moją szybkość ataku o 25% plus. Teraz jeszcze chcę Wam pokazać moje gniazda zaklinania, jakie umiejętności mam w gniazdach zaklinania. W moim pierwszym gnieździe zaklinania umieściłem umiejętność główną zamarzniętą kulę, czyli jeżeli używam umiejętności innej niż podstawowa, ja umiejętności podstawowej w ogóle nie używam, otrzymuję szansę na wystrzelenie dodatkowych zamarzniętych kul. W gnieździe drugim mam umieszczone lodowe ostrza, czyli za każde wykorzystane przeze mnie 40 sekund czasu odnowienia rzucam dodatkowe lodowe ostrza w losowego wroga. Moje drzewko umiejętności w umiejętnościach podstawowych mam 2 punkty przyznane na lodowy pocisk. Musiałem użyć tutaj 2 punktów, także przyznałem je na tą umiejętność, jednakże tej umiejętności nie używam. W umiejętnościach głównych mam przyznane 5 punktów na zamarzniętą kulę, wzmocnioną zamarzniętą kulę i potężniejszą zamarzniętą kulę. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach głównych mam na plus 4 potężny znak ochronny, udział przedmiotu tu jest 4, to są punkty pochodzące z mojego unikatowego pierścienia, pierścienia Tarraszy. Na plus 1 spustoszenie, czyli zwiększenie ilości manny i na plus 3 panowanie nad żywiołami, czyli moje umiejętności główne zadają obrażenia zwiększone o 12% razy, jeżeli mam ponad 50 punktów manny. W umiejętnościach defensywnych mam wybraną teleportację, wzmocnioną teleportację i lśniącą teleportację oraz pancerz lodu plus 1, wzmocniony pancerz lodu oraz lśniący pancerz lodu. Z umiejętności pasywnych na plus 3 mam zestrojenie żywiołów, udział przedmiotu tu jest 3, czyli
Te punkty pochodzą z mojego unikatowego napierśnika, czyli moje trafienia krytyczne mają szansę na wyzerowanie czasu odnowienia jednej z moich umiejętności defensywnych oraz na plus 4 krucha potęga. Ja przyznałem 3 punkty tutaj. Udział przedmiotu to jest 1 punkt i to też pochodzi z mojego unikatowego napierśnika. Zadaję obrażenia zwiększone o 24% razy, ale odnoszę obrażenia zwiększone o 8% razy. W umiejętnościach przyzywania mam wybraną hydrę na plus 1, wzmocnioną hydrę i przyzwaną hydrę, lodowe ostrza plus 1, wzmocnione lodowe ostrza i przyzwane lodowe ostrza, włócznia błyskawic na plus 1, wzmocniona włócznia błyskawic i inwokowana włócznia błyskawic. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach przyzywania mam mistrzostwo przyzywania na plus 7, z czego udział przedmiotu z mojego unikatowego amuletu jest 4. Zyskuję 7% razy premii do zadawanych obrażeń, 7% plus premii do szybkości ruchu oraz 14% razy premii do regeneracji many za każde aktywne przyzwanie. Pozostałe umiejętności pasywne to koniunkcja żywiołów na plus 3, czyli redukcja obrażeń, tarcza manny, czyli jeżeli wydam 100 punktów manny, zyskuję 30% do redukcji obrażeń na 5 sekund i ochronę na plus 3, czyli użycie umiejętności z czasem odnowienia zapewnia mi barierę. W umiejętnościach mistrzostwach mam 1 punkt przyznany na lodowy całun, czyli czas działania moich barier jest wydłużony o 8% plus, oraz porażające zderzenie, to jest moc pasywna uzyskana dzięki mojemu napierśnikowi, czyli za każdym razem, gdy ogłuszam wroga, zadaję mu dodatkowe obrażenia od błyskawic. Z mocy specjalnych mam wybrane niestabilne prądy, większe niestabilne prądy i największe niestabilne prądy. Z umiejętności pasywnych w mocach specjalnych mam wieczny mróz na plus 3, czyli moje umiejętności lodu zadają wrogom elitarnym obrażenia zwiększone o 15% razy. Lodowy dotyk na plus 3 zadaje obrażenia od zimna zwiększone o 12% razy odsłoniętym wrogom. Szać, czyli zadaje obrażenia zwiększone o 9% razy wyziębionym wrogom oraz obrażenia zwiększone o 18% razy zamrożonym wrogom. Oraz lodowaty powiew, czyli moje obrażenia od zimna zadawane odsłoniętym wrogom mają maksymalnie 20% szans na generowanie 5 punktów manny. Moja kluczowa moc specjalna to mistrzostwo wyra. Jeżeli trafię krytycznie wroga umiejętnością porażenia, czyli moją umiejętnością niestabilne prądy lub umiejętnością włócznia błyskawic, otrzymuję naładowanie i 25% razy mniej obrażeń przez 5 sekund. I gdy to naładowanie jest aktywne, moje trafienia krytyczne mają 10% szans na sprawienie, żeby obrażenia przeszły na wroga w pobliżu, a jeśli wokół nie ma innych celów, na trafienie tego samego celu i zadanie mu 250% obrażeń. Moje tablice mistrzostwa, tablica podstawowa. Z rzadkich węzłów, jakie tutaj odblokowałem, to żywiołactwo, czyli dodatkowe obrażenia niefizyczne oraz maksymalne zdrowie. W gnieździe glifu umieściłem glif kontrola. Zakupiłem 39 punktów zręczności. Dzięki temu otrzymałem dodatkowe obrażenia zadawane wrogom o ograniczonej kontroli oraz zadaję obrażenia zwiększone o 10% razy spowolnionym lub wyziębionym wrogom albo obrażenia zwiększone o 20% razy wrogom ogłuszonym lub zamrożonym. Odblokowany również węzeł Eurydycja i rzadki węzeł Równowaga żywiołów.
Moja druga tablica mistrzostwa to lodowy los. Odblokowałem tutaj legendarny węzeł, czyli zadaję dodatkowe obrażenia odsłoniętym wrogom równe 20% razy całkowitej premii do obrażeń od zimna. Maksymalnie 60% razy i moja premia wynosi 60% razy. W gnieździe glifów umieściłem glif wyzwalanie, zakupiłem 40 punktów inteligencji, otrzymałem odporność na zimno, do obrażeń zadawanych odsłoniętym celom i po wykorzystaniu 50 punktów many zadaję obrażenia zwiększone o 8% razy i zyskuję premię 25% do regeneracji many na 3 sekundy. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to słabość, czyli dodatkowe obrażenia zadawane odsłoniętym celom, zmrożenie, dodatkowa odporność na zimno i inteligencja i rzadki węzeł odnowa, czyli do leczenia miksturą i maksymalne zdrowie. Moją trzecią tablicą mistrzostwa jest tablica lodospad. Odblokowałem tutaj legendarny węzeł, czyli moje umiejętności lodu zadają odsłoniętym wrogom obrażenia zwiększone o 25% razy. I ta premia jest podwojona, jeżeli wróg jest również zamrożony. W gnieździe glifu umieściłem glif nadużycie, czyli dodatkowe obrażenia zadawane odsłoniętym celom. Z rzadkich węzłów zlodowacenia, czyli redukcja obrażeń od wrogów, wyziębienie oraz ziąb, czyli dodatkowe obrażenia zadawane wrogom w stanie wyziębienie. Polarny szron, czyli również dodatkowe obrażenia i straż zimy, redukcja obrażeń od wrogów w stanie wyziębienie. Moją czwartą tablicą mistrzostwa jest tablica przywoływanie żywiołów. W gnieździe glifu umieściłem glif taktyka, zakupiłem 29 punktów zręczności, otrzymałem dzięki temu dodatkowe obrażenia od moich umiejętności przyzywanie, do odporności na wszystkie żywioły, do inteligencja i zadaję obrażenia zwiększone o 10% razy przez 4 sekundy po użyciu umiejętności defensywnej. I czas działania wydłuża się o 4 sekundy za każdą umiejętność defensywną, która nie znajduje się na moim pasku akcji. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to zaklinanie, czyli dodatkowe obrażenia od umiejętności przyzywanie, inteligencja i erudycja, do odporności na wszystkie żywioły, inteligencja. Moją piątą tablicą mistrzostwa jest ognisty instynkt. W gnieździe glifu umieściłem glif zima. Zakupiłem 25 punktów zręczności. Otrzymałem dzięki temu obrażenia zadawane wrogom w stanie podpalenie, dodatkową redukcję obrażeń, inteligencję i za każdym razem, gdy wyziębiam lub zabrażam wroga, będę zadawać mu obrażenia od zimna zwiększone o 4% razy, maksymalnie do 18% razy. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to żar, czyli dodatkowe obrażenia zadawane wrogom w stanie podpalenie, inteligencja i niknący żar, czyli redukcja obrażeń od wrogów w stanie podpalenie i inteligencja. Moją szóstą tablicą mistrzostwa jest tablica gorejące ciepło. W gnieździe glifu umieściłem glif inwokację. Zakupiłem 32 punkty zręczności. Zadało mi dodatkowe 177,4% obrażeń od trafień krytycznych wszystkich moich umiejętności przyzywania oraz wrogowie, którzy odniosą obrażenia od moich umiejętności przyzywania, zadają mi obrażenia zmniejszone o 1% przez 6 sekund, maksymalnie 15%. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to dotyk płomienia, czyli dodatkowe obrażenia typu ogień i do inteligencji. Moją siódmą tablicą mistrzostwa jest tablica
Mistrzostwo zaklinania. W gnieździe glifu umieściłem glif zniszczenie. Zakupiłem 29 punktów zręczności, co dało mi plus 114,8% do obrażeń od trafień krytycznych. I moje trafienia krytyczne zwiększają również wszystkie obrażenia otrzymywane przez wroga od moich ataków o 2% razy na 10 sekund, maksymalnie do 12% razy. I tutaj jeszcze odblokowałem rzadki węzeł równowaga żywiołów, czyli dodatkowe obrażenia niefizyczne i inteligencja. Czyli jak gram tą postacią, umiejętność główna, zamarznięta kula, lodowy pancerz dla uzyskania bariery, teleportacja, bardzo dużo tych zamarzniętych kul pojawia się dookoła, lodowy pancerz, niestabilne prądy, jeżeli pojawia się elita. Jestem obecnie teraz na 100. randze podziemi koszmarów. Lodowy pancerz. Widzicie, tutaj pojawiają się hydry. To jest wszystko dzięki temu, że mam ten unikatowy amulet. Wiązki błyskawic. To są lodowe ostrza tutaj. One tutaj znajdują sobie same wrogów. Niestabilne prądy. Pojawiło się trochę więcej elit. Zamarznięta kula. Widzicie, że tutaj te kule wystrzeliwują się bardzo często. Dwukrotnie. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Teleportacja. Tutaj znowu pojawiły się hydry w dwóch miejscach. Niestabilne prądy ponownie. Jeżeli jesteśmy zamrożeni, możemy użyć teleportacji. Jestem jeszcze gotowa. Znowuż teleportacja. Elity. I po elitach. Teleportacja. Czyli te podwójne zamarznięte kule bardzo często się pojawiają. Dobra, zmierzamy gdzieś do tego bossa ostatecznego. Jestem jeszcze gotowa. I znowu hydry się pojawiły. No i tutaj teraz umieszczę to pudełko. Pancerz lodu. Zniszczę tych ostatnich wrogów. Udaje się do ostatecznego bossa. Niestabilne prądy. Pancerz lodu. Główna umiejętność jak najczęściej. On teraz jest ogłuszony. I za chwilę będzie w obozie. I już jest po bosie.
Doceniam to. Dzięki za oglądnięcie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Nie zapominajcie o subskrypcji i do zobaczenia na następnym filmie.